No to dałeś chyba najmocniejszy spoiler, jaki się dało, ale to wy na razie nie wiecie, o co chodzi w podsumowaniu. Powiem. Nie, to wiadomo z instrukcji, że w sensie, że... Aha, wiem co masz na myśli. No to, Dobra, to wytnę. no to nie, to trzeba liczyć, nie możesz powiedzieć, że to jest spoiler, bo wtedy jest spoiler właśnie. Tak. Witam serdecznie, dżentelmeni przy stole. Dzisiaj odcinek nietypowy, bo po raz pierwszy na naszym kanale. Opinia, bo pewnie nie recenzja, ale opinia o grze RPG. O zaginięciu Alice, o której już wspominaliśmy sobie kiedyś tam, zanim zagraliśmy. Różne nasze oczekiwania tutaj padły. A o tym tytule będą rozmawiać Irek. I Galatolol. Witam serdecznie, czyli znowu dwójki rdzewieją u nas. Bardzo dziękuję tak. za odwiedziny. Tak, to ja ci powiedziałem o tej grze w odcinku gry nad stołem. Nad stołem, tak. Mhm. Potem ty zagrałeś, zanim ja zagrałem, mimo że już miałem to kupione, no to Tak, to bardzo wpłynęło na zachęciło moją mnie ambicję i to, musiałem zagrać. co opowiadałeś i bardzo cieszę się, że zgodziłeś się porozmawiać, bo miałem tak naprawdę ten odcinek solo nagrywać, bo nie miałem z kim o tym porozmawiać, ale właśnie powiedziałeś, że ty też się przymierzasz, więc fajnie, że się udało. I no i teraz tak, no tak jak tutaj rozmawialiśmy sobie poza anteną, no będziemy bardzo ostrożnie starali się o tej grze mówić, aby nie zepsuć wam zabawy, aczkolwiek podzielimy tę opinię naszą na kilka sekcji, w której na początku będzie zupełnie bez spoilerów, później coś troszeczkę zaspoilerujemy, a na końcu już tak z grubej rury powiemy nasze opinie. Bo to tak jak powiedziałeś, tu wszystko może być spoilerem tak naprawdę, bo wszystko, mówienie o tej grze może zahaczać o spoiler i to nie chodzi o zakończenie czy fabułę, ale no wszystko, całą otoczkę właściwie, to co wokół tej gry się dzieje. To ten odcinek grozi mu ryzyko bycia najmniej oglądanym odcinkiem, ponieważ mogą go oglądać tylko osoby, które już zagrały w grę, albo które na pewno w niej nie zagrają, bo jest właśnie obawa, że wszystko co powiemy może być spoilerem, dlatego będziemy ostrożni. Tak, to jak z policją, wszystko co powiemy może być użyte przeciwko tej grze. Okej, to możemy dwa słowa, bo to na pewno każdy wie, zresztą już to mówiliśmy wcześniej. To jest cicha gra O czym jest fabularna, gra? czyli taka, Tak. gdzie w ogóle się nie odzywamy, tylko czatujemy sobie na jakimś komunikatorze internetowym. Tak, no w ogóle jeśli chodzi o fabułę, no to mamy sytuację zaginięcia naszej klasowej koleżanki w małym miasteczku. Pamiętasz nazwę miasteczka? Jest takie fajne, urocze nazwa. Ale... Silent Falls. Tak, o właśnie, pasująca do cichej gry. No i cechą charakterystyczną tej gry jest to, że nie ma mistrza gry, albo można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy w pewien sposób mistrzami gry. I ja powiem Ci, że przymierzając się do tej gry, zdecydowałem się na zakup, myśląc o tym, że to będzie taki trochę pomost między planszówkami a grami RPG. Czyli chciałem tej gry użyć na graczach grających w gry planszówki. Pomyślałem sobie trochę o Sherlocku, Consulting Detective, trochę o Detektywie Portalu. Myślę, to będzie coś w tym stylu, bo nie ma mistrza gry, więc nie ma takiej spiny. Plus jest pisanie na komunikatorze, czyli nie ma wchodzenia w takiego aż w odgrywanie roli, no bo łatwiej jest coś napisać niż tam opowiedzieć i no w ten sposób podszedłem do tej gry. Ty z tego co wiem grałeś to z osobami RPGowymi typowo. Nie tyle typowo RPGowymi, co z tymi, z którymi grywam w Fiasko. Ale nie, my nie gramy w RPG za dużo. My zagraliśmy kilka razy w Fiasko na przestrzeni tam jakiegoś czasu ale świadomie dobrałem te osoby, że wiedziałem, że to są takie, które mają łatwość wczucia się w rolę i tak dalej. Więc to są, może nie są to RPGowcy, ale na pewno są to ludzie z potencjałem RPGowców. No ja będę tutaj właśnie sobie gdzieś tam w trakcie opowiadania wrzucał błędy, które ja popełniłem podchodząc do tej gry. Właśnie jednym z tych błędów było to, że uznałem, że to będzie dobry tytuł dla graczy planszowych. Nie, no i pytanie, czy to już trochę nie zahacza o spoiler? No nie. Bo właśnie w tym takim głównym stepie bym jeszcze się wstrzymał z mówieniem, jak blisko to jest planszówka, jak blisko to jest RPG. Ale chcę jedną rzecz powiedzieć, że na stronie tej gry, tam gdzie jest link do filmiku, który nam odmierza czas, bo to jest gra, która trwa zawsze 1,5 godziny, ten rdzeń rozgrywki. Tak. I po prostu puszczałem sobie filmik i on nam odlicza. Tam jest też link do plakatów Alice,
to powinno się wydrukować przed partią, ale też do takiego szablonu Discordowego. Discord to jest teraz bardzo popularny wśród graczy komunikator No my graliśmy na Messengerze i też było bardzo fajnie. Łatwo było przerobić sobie imiona, wiesz, ksywki w czacie grupowym. A w czym? Na Messengerze po prostu. Ale był szablon? Nie, po prostu stworzyliśmy, wiesz, grupę i w niej graliśmy, porozumiewaliśmy się w grupie tej. Aha, no bo tutaj tylko tak chcę zwrócić uwagę, że nie musimy sami sobie, jakby ktoś chciał na Discordzie, nie musimy sami sobie zakładać serwera, tylko po prostu klikamy sobie w link i to nam z automatu założy serwer ze wszystkimi kanałami, czyli kanał ogólny, kanał taki poza grą, kanały te do privów i potem musimy sobie zmienić imię w obrębie tego jednego serwera, bo to na Discordzie tak można, że na tym danym serwerze chcemy mieć trochę inny nick, no to zmieniamy sobie pod imię z gry i potem ten, kto jest adminem, po prostu przydziela rolę. Czyli jak jesteś postacią X, to ci daje rolę X i dzięki temu ma się dostęp tylko do tych kanałów, które mnie dotyczą. Czyli tylko do czatu grupowego i do moich privów. Prywatnych. No to na Messengerze to dało się też to gdzieś tam podobnie zorganizować. Tylko plusem Discorda, i to też jest dobre dla fabuły, znaczy nie dla fabuły, tylko dla wczuwania się w tych nastolatków, chociaż może na Messengerze też to tak jest, ale tutaj jest mnóstwo tych takich gifów wbudowanych, emotek, reagowania na wiadomości. Na Messengerze nie wiem, czy to nie jest trochę uboższe. No są te podstawowe tam emoty, ale tam nie bawiliśmy się w gify. No i tutaj no właśnie pierwszą rzeczą... Nie wczuliście się w nastolatków. No właśnie, tutaj chciałem o tym powiedzieć, że ta gra bardzo stoi tym, jak się do niej przygotujecie. No i prześledźmy sobie w ogóle, jak wygląda przygotowanie do gry, bo to nie jest spoiler, jak wygląda tutaj przed sesją, co robimy. Idźmy według tych punktów, które wypisałem, bo tutaj właśnie chcę być ostrożny. Dobrze. Bo już teraz powiem... Stąpamy po cienkim lodzie. Że ktoś musi przeczytać instrukcję. No to najpewniej osoba, która kupiła i zaprasza innych, po prostu ona przeczyta instrukcję. I instrukcja dość dużo zdradza na temat tego, jak partia wygląda. I będziemy mieli sekcję w połowie tego odcinka, lekkie spoilery, to właściwie ktoś, kto będzie czytał instrukcję i tak by to wszystko wiedział. Więc ona nie jest groźna odsłuchanie tej sekcji. Ale teraz no nawet przechodzicie przez taką część w zasadzie tak, bo wprowadzającą. Pokazuję przykładowe karty i tak dalej. Ale teraz jesteśmy w sekcji tej takiej jak najmniej spoilerowej. Dlatego bym wolał ostrożniej mówić. Tak, to tak jak mówiłeś, z tym przygotowaniem się, to faktycznie musimy zmienić sobie niki tam gdzie rozmawiamy. Jest jeszcze druga część przygotowania do partii, gdzie na samym początku pokazane są karty potencjalnych podejrzanych i potencjalnych miejsc mających coś wspólnego z zaginięciem Alice i musimy sobie sami opisać te miejsca, wymyślić czemu Alice mogłaby być w którejś z nich albo mieć coś wspólnego z którejś z nich i tak samo czemu ta osoba mogłaby mieć coś na sumieniu. Znaczy najpierw chyba w ogóle tworzymy swoje postacie, zapoznajemy się tak jakby ze swoimi postaciami. Tworzymy ich background, a później przechodzimy do miejsc i podejrzanych ewentualnych, no, tak? To prawda, z tym że ta główna cecha tego backgroundu jest narzucona. A powiedz mi, jak dokładnie to przygotowaliście? Bo ja powiem szczerze, od razu to jest kolejny błąd, który ja wprowadziłem. To już zrobiliśmy to trochę po łebkach. Więc... Znaczy chodzi mi jak po prostu, czy to ja bym tu zwrócił uwagę właśnie na to, że ważne jest, żeby się od razu od początku wczuć w tą sytuację i już właśnie nie potraktować tego jak planszówkę, tylko właśnie wejść w RPG i już być tymi postaciami od samego początku, nie? U nas na przykład ci podejrzani byli tak, no ten tu, ten tam, ten tu, tak, wiesz. Nie, od początku to nie zażarło, nie? Z tej części właśnie przygotowawczej myślę, że najważniejsze jest opisać podejrzanych więcej niż jednym słowem. Żeby parę zdań sobie wymyślić. My nawet dla niektórych wymyślaliśmy całą historię. Znaczy, no nie całą historię, ale takie takie istotne wydarzenia między daną osobą a Alice. I potem to się przydawało w ciągu partii. I dlaczego, no to potem jeszcze poruszymy dlaczego.
I jeszcze w tej sekcji bezspoilerowej chciałbym tylko zwrócić uwagę, że tutaj czatujemy albo na czacie głównym, grupowym, albo możemy też na privie pisać. No no, to chyba nie tak jest jakieś dużo, chyba nie zdradzę za dużo, jak powiem, że u nas większość akcji się działa na czacie grupowym. No okej, to jest styl gry po prostu, to pewnie zależy od grupy. Tak, Czyli mamy na początek nasze postacie umiejscowione w miasteczku, no i sytuację, czyli zaginięcie naszej koleżanki, no i przedstawionych podejrzanych i miejsca, w których ona może gdzieś przebywać, nie? To jest to, czego się dowiadujecie na samym początku, siadając do tej gry. Tak, więc... Jedyne, na co zwrócę uwagę, to żeby jak zrobić to jak najsensowniej, chociaż dla mnie nie było to aż tak czytelne, powiem ci. Nie wiem, jak ty mechanicznie to odebrałeś, ale... Nie, to... Mieliśmy dużo wątpliwości na tym etapie też przy tworzeniu w cudzysłowie postaci. Wy nie mieliście żadnych? Te motywacje, motywy i tak dalej były dla was czytelne? Miałem wątpliwość z jedną czynnością, ale sobie oglądałem filmik instruktażowy, który mi to rozwiał. Wcześniej, przed grą jeszcze, tak? Przed grą chodziło o to, tam wystawiamy karty tych postaci, mówimy o nich, a potem tasujemy to do talii. Nie byłem pewny, czy wtasujemy, czy dalej 5 ma leżeć na stole i tasujemy sobie tylko 5 duplikatów, bo tam każda postać ma duplikat, jak i każde miejsce w tych taliach. Czy wszystko wtasowujemy? No i widziałem na filmiku, że jeszcze wszystko wtasowuje. Więc natomiast co do tworzenia postaci, to już mnie uprzedziłeś, że warto poświęcić trochę czasu, dlatego też powiedziałem, jak graliśmy, że musimy opisać tych podejrzanych i te miejsca, postarać się trochę coś tam zrobić, bo to nam się po prostu przyda. No i kolejną rzecz, którą my źle zrobiliśmy, to graliśmy w 3 facetów. Myślę, że to nie jest super wariant do tej gry, to raz. A 2, jeden z chłopaków wziął postać kobiecą. I to też jest według mnie, no to wszystko oczywiście zależy od zdolności czyichś aktorskich, wczucia i tak dalej, ale to już było złe założenie, aczkolwiek to trzeba też powiedzieć, że jeśli będziecie chcieli na przykład zagrać w 4 facetów, to jeden z nich będzie musiał mieć kobietę, bo ilość płci jest ograniczona, nie? Czyli nie będzie tak, że jest na przykład 4 facetów będzie grało facetami, tylko wtedy jeden będzie już musiał się wcielić w rolę kobiecą. To warto uprzedzić. No tak, musi być 5 postaci w grze, z czego 4 mają narzuconą płeć. Ale, gra jest musi od 3 być do maksymalnie 5 postaci w grze, tak. Z czego 4 mają narzuconą płeć. Tak. Ale no tutaj nie wiem, bo to jest i tak, czatujemy sobie, trzeba tylko pamiętać o końcówkach tych, że zrobiłam zamiast zrobiłem i tyle. No to akurat tutaj kolega właśnie grał jako dziewczyna i było spoko. Okay. Do tego stopnia, że potem zagraliśmy sobie w fiasko z marszu i znów był kobietą. Spodobało się. Gra bardzo mocno przede wszystkim przestrzega przed ciężkimi tematami. Jest cały mechanizm karty X, czyli na początku też omawiacie, jakich tematów nie chcecie dotykać, no bo wiadomo, to są często jakieś tam skrajne tematy, porwania i tak dalej, tak jak czy zaginięcia, no to mogą się kojarzyć z różnymi złymi rzeczami, więc są pewne ustalenia, czego nie chcemy poruszać. Jest karta X, która po prostu pokazuje nam, że tego nie chcemy w naszej grze, nie? Nawet w trakcie rozgrywki możemy w ten sposób się zabezpieczyć. Tak, z tym, że no teraz jest taka tendencja w RPG-ach. Tak, widzę to, że często się to pojawia. Tak, żeby właśnie, bo jak najwięcej tych content warningów, trigger warningów, jakieś tam właśnie te idea sesji zero, czyli sesja, na której jeszcze nie gramy, ale sobie mówimy z czym się czujemy komfortowo, z czym nie i tak dalej. To jest bardzo fajne, bo no wiadomo, ludzie mają różne doświadczenia. Szczególnie jakby się grało z kimś, kogo się nie zna zbyt dobrze. Tak. Natomiast powiem uczciwie, że w mojej grupie nawet nie mówiłem za bardzo o tej karcie X. Po prostu rzuciłem tylko, że jakby kogoś naprawdę jakiś temat wytrącił czy coś, no to ma prawo go zbanować. Dokładnie było u nas, wspomniałem trochę ze śmiechem, że mówię, no ale nam to nie grozi. Nie? Tak, no i tak, jak już to powiedzieliśmy, ale trzeba być tego świadomym, że tu się wcielamy w nastolatków, więc to... Którzy piszą do siebie na czacie. Tak, więc pytanie, jak komu będzie łatwo się wcielić w nastolatka, bo generalnie
myślę, że im lepiej się wcielimy, tym lepiej ta partia wyjdzie. To jest świetny mechanizm pisania na czacie, który bardzo ułatwia wejście właśnie w różne takie dziwne tematy. Nie musisz tego odgrywać, jeśli szczególnie jak ktoś nie grał w RPG, to bardzo ułatwia. Zresztą widzimy sami w dzisiejszych czasach, że funkcjonowanie na Messengerze jest łatwiejsze. Zresztą często to się niestety objawia w postaci hejtu i innych typu tych rzeczy, że no, ktoś potrafi napisać brzydkie rzeczy komuś na forum, pozdrawiamy gry planszowe, ale już w twarz, no to już jest nie tak prosto, więc to jest taka, wydaje mi się, fajna metoda właśnie mocniejszego wejścia w grę właśnie i w tą sytuację. Tak, no i moim zdaniem warto używać jakichś skrótów, właśnie jakiegoś gifa wrzucić czasem, żeby był ten klimacik taki luźniejszy, który nam się może kojarzyć właśnie z nastolatkami czatującymi sobie. I podejrzewam, bo jak my graliśmy w 4 osoby, wy w 3 i podejrzewam, że w 4 będzie lepiej, bo Też mi się to wydaje. może nie chcę mówić dlaczego będzie lepiej, ale jeśli wiesz, macie każda wybór, osoba, która wprowadza wahając się, tutaj, czy to zagrać, to myślę, że lepiej w 4 niż w 3. Każda osoba, która wprowadza tutaj swoją tożsamość, swoją przeszłość i tak dalej, no to jest ciekawym elementem tej układanki, nie po prostu, wydaje mi się, dlatego. Tak. No i jest tu ten główny mechanizm, nie wiem, o którym czy mówimy, no mówimy, tak, że te wydarzenia odliczające Nie. czas, tak? Tego bym nie mówił jeszcze. No dobra. I ostatnia cecha, cecha charakterystyczna tej gry, przez to, że czatujemy, to potem mamy zapisaną całą partię. I to jest całkiem spoko, ja sobie nawet przejrzałem potem na dzień po rozgrywce i mi się to podobało. No o jednej rzeczy najważniejszej nie powiedzieliśmy, że na początku nagrywamy ostatnią naszą wiadomość do Alice. To jest fajny też patent, czyli wychodzimy po prostu do tyłu i nagrywamy się po prostu, tak jakbyśmy chcieli się z Alice połączyć, nagrywamy się na sekretarkę. Tak, ja poruszę ten temat na samym końcu. Okej. Dobrze, no to co, przechodzimy, czyli mamy taki ogólny całokształt gry, tak wygląda gra. Jeszcze jedną rzecz. Jeszcze coś? Że jakby się słuchacze wahali, czy chcą po prostu machnąć ręką, odsłuchać tego odcinka do końca i olać grę, czy jednak spróbować, to tutaj są zdania podzielone, bo nam to siadło, a Irkowi mniej. Tak. Więc jeśli się wahaliście, to tutaj nie rozwijemy wątpliwości na tym etapie. I albo odsłuchajcie kolejnej części, gdzie będą lekkie spoilery, czyli takie, jakie mamy po przeczytaniu instrukcji, albo już przerwijcie i po prostu zagrajcie, dopiero potem w przyszłości wróćcie sobie do tego odcinka. Dobrze, czyli co, przechodzimy do tematu lekkich spoilerów. Tak, lekkie spoilery, czyli ktoś, kto przeczyta instrukcję i tak się tego dowie. Tak, bo jest jedna osoba, która się wciela w Charlie Barnesa, osobę, która ma za zadanie przeczytać instrukcję, przygotować graczy do sesji. Tak, i tutaj wydaje mi się, że jest pomyłka w instrukcji, bo tam pokazują przykład karty postaci i pokazują kartę brata Alice zamiast Charlie'ego. Podejrzewam, że chcieli pokazać Charlie'ego, ponieważ na tej karcie jest tajemnica tego brata. Bo dowiadują się z instrukcji, że każda postać ma jakąś tajemnicę, którą potem w trakcie partii zdradzi innym. I no tak, więc trzeba ostrożnie, że lepiej nie przeczytać, żeby sobie nie zepsuć tej tajemnicy. Więc miejcie to na uwadze, że tam jest karta brata Alice zamiast Charlie'ego, więc nie czytajcie jej. W moim odczuciu nie wszystkie tajemnice są fajne. Nie tak fajne. Są lepsze i gorsze, ja bym tak to odebrał. No, najdziwniejsza jest tajemnica z jednej dziewczyny, która jest w jej imieniu, przy jej imieniu podana od razu. Że ma relację z tego, więc tego zupełnie już nie rozumiem. Tak, no to nie, to możemy to powiedzieć, bo to właśnie to jest wprost napisane w instrukcji, tak, tam jest taka dziewczyna Alice, która jest, one są w ukrytym związku. Że nikt tego nie wie, no ale my w instrukcji, ja to czytam, że w trakcie gry może wyjść, że one są razem. I tylko takie wielkie oczy robię, że czemu mi zdradzają coś takiego już w instrukcji. No, więc trzeba oczywiście pamiętać, że nasza postać tego nie wie, więc jakby to wyszło, no to trzeba tam zareagować tak, jakbyśmy się pierwszy raz o tym dowiedzieli. Trzeba odgrywać, że się nie wie. Tak, no dokładnie. I to faktycznie
tutaj no, nie będzie żadnego efektu, bo to jest nie dość, że jest w instrukcji powiedziane wprost, jeszcze jest na karcie napisane wprost. W ogóle mnie dziwi, że te tajemnice są na awersie karty, a nie z tyłu. Bo przez to, jak wybieraliśmy postaci, to w ogóle przykryliśmy tę część tajemnic, żebyśmy nie wiedzieli z góry, Aha. przypadkiem nie przeczytali, jakie kto ma tajemnice. No widzisz, to dobra też podpowiedź. No. I tak, i teraz wspomnieliśmy wcześniej, że trzeba dobrze opisać, czemu podejrzani są podejrzanymi. To teraz parę słów, dlaczego to jest istotne. To też z lektury instrukcji wyjdzie. Bo właśnie ten rdzeń mechaniczny, to co ci nie pozwoliłem zdradzić go, nie wiem czy słusznie, ale jest faktycznie tak, że mamy ten zegar, który nam odlicza czas i co jakiś czas, zazwyczaj co 10 minut, odwracamy kartę, która przed nami leży. Czyli w danej chwili to jest jedna osoba, która ma kartę z odpowiednim tam na przykład 60 minut. Mhm. I ona mówi, co mamy zrobić. I może się zdarzyć, że każe nam wylosować jakąś postać i powiedzieć, że ta postać... Czyta w sekrecie i musi napisać, no. Tak. I powiedzieć, że ta postać na przykład szkaluje Alice w mediach społecznościowych. No i wtedy musimy napisać na tym czacie najlepiej grupowy coś typu sprawdźcie Insta tam osoby X. Pisze, że Alice była taka i owaka. Tak, to dajesz przykład z instrukcji, także nic nie spoilerujemy. Ja na przykład pamiętam, że w jednym takim wydarzeniu napisałem tylko prywatnie coś do jednej osoby. Że słuchaj, jest taka i taka sytuacja, bo jest podejrzany, mi śmierdzi nasz kolega tutaj z klasy, nie? Żeby jeszcze bardziej wkręcić. A na czacie głównym i tutaj jest ważna rzecz. Nie bójcie się pójść mocno po bandzie w interpretacji tego i tych wydarzeń. Tutaj... Tu właśnie ja nie mam zdania. Jeden ze współgraczy powiedział, że też uważał, że zbyt ostrożnie graliśmy, ale to było zrozumiałe, bo nie chcieliśmy wykoleić gry. No, jakbyśmy robili coś zbyt grubego, potem by się okazało, że nagle jesteśmy rozjechani z tym, co gra dalej proponuje. Ale czy się okazuje, czy nie, to dojdziemy do końca, ale ja na przykład miałem sytuację, gdzie wydarzenie z karty w kontekście tego, co się działo w grze, wypadało blado i głupio i to dopasowałem do sytuacji, która pasowała do naszego obecnego stanu. Klucz, że tak powiem, było to samo, efekt był ten sam, ale jednak zmieniłem całkowicie tą, powiedzmy, merytoryczną otoczkę i też moim zdaniem nie powinniście bać się tego stosować. Tak, nie ma co się bać. Jest jeszcze taka cecha, o której w sumie wcześniej mogliśmy powiedzieć tak wprost, że to jest ciekawe, że przez 1,5 godziny siedzimy w całkowitej ciszy, ale ma się poczucie, jakby się tyle gadało, bo tylko ciągle czatujemy. Więc to naprawdę gada się pewnie więcej niż na klasycznej sesji RPG, a jednocześnie się nie wypowiada ani słowa. Więc jest to interesująca cecha gry. I tu bardzo ważna jest atmosfera. To nie może być gra, gdzie ktoś tam co chwilę wam wchodzi. Ej, a nie wiesz, gdzie jest, nie wiem, kalkulator? Ej, a możesz mi odkręcić słoik z kiszonkami? Tu musicie znaleźć, to nie jest sesja planszówkowa, tu musicie znaleźć naprawdę miejsce, taki azyl, łącznie z telefonami, które najlepiej jak są w trybie samolotowym i tylko po prostu działa Wi-Fi, nie, powiedzmy w nich. Ale za to mamy prawo odchodzić od stołu. To nawet instrukcja pozwala sobie siąść na kanapie czy coś w tym rodzaju. Musimy być przy stole w momencie, kiedy odwracamy karty. I tak. Kolejną rzeczą, która jest tutaj wymagana od graczy, jest to, że gracze nie mogą się nigdy ze sobą spotkać. Jeśli nawet są w tym samym miejscu, to muszą wytłumaczyć, dlaczego się nie spotkali, nie? No bo żeby utrzymać tą mechanikę rozmawiania na czacie, no to tutaj trzeba się pilnować pod tym względem, nie? Ja nie mogę przyjść do Charlie'ego i się przywitać. Jest to efekt nieco komiczny, ale w sumie pasujący fabularnie, bo my tam ciągle tylko mówimy, ej dobra, to musimy gdzieś iść, ej dobra, musimy sprawdzić to, ej dobra, to idziemy, ej to kiedy idziemy, nie? I tak ciągle tylko ogłaszamy, jak to będziemy gdzieś szli czegoś szukać, a ciągle siedzimy w domu. No w każdym horrorze nastolatkowie się, pierwsze co robią, to się rozdzielają po prostu, nie? Ale też chodzi o to właśnie, że jesteśmy nastolatkami, no to ja tam miałem zawsze wymówkę, że starzy wrócili, muszę jeszcze zostać na kolację. Okay. A potem, poszedłbym, ale muszę jechać na mecz.
I to właśnie jest to taki, no dla mnie to było to takie dość no, urocze, takie śmieszne, jakby to tak tylko powtarzamy, że idziemy, a ciągle się nie ruszamy, bo z dwóch powodów. Właśnie pierwsze, żeby się nie spotkać, a drugie, żeby przypadkiem właśnie nie wykoleić gry, bo baliśmy się, że jakbyśmy coś zrobili za mocno, to potem wyjdą jakieś karty, które będą niekompatybilne z tym, co zrobiliśmy. To jest to, co właśnie wcześniej mówiłeś, że ta obawa niekoniecznie się nie jest należy słuszna. bać. To nie jest spoiler, nie bójcie się tego po prostu. To Tak. się nie wydarzy. No, to jest spoiler. W sensie, No ale kurczę, wydaje mi się, że to powinno być powiedziane, bo to nie wiem, zupełnie inaczej by mnie nastawiło do tej gry też, nie? Znaczy Myślę, że lepiej. trzeba też pamiętać, że te karty tych wydarzeń, to co się dzieje, to jest ich kilka sztuk na każdy czas i ja znam tylko po jednej. Więc ja nie wiem w sumie, jakie były inne finały, nie wiem, jakie były inne zdarzenia po drodze, ale patrząc na mniej więcej ogół tych no, to raczej o to chodzi, żeby tak się bawić. Znaczy, Dowolnie formą. ja bym powiedział, że póki nie zatniemy się jakoś strasznie, to nie ma konieczności, ale jakby widać było, że tak siadło i w ogóle, no to wtedy można zacząć właśnie roleplayować, że gdzieś poszliśmy faktycznie, czy coś zrobiliśmy faktycznie. Ale jeśli rozmowa się klei do tego momentu, to nie ma co też na siłę. Tak. W przypadku zacięcia się są karty Tak, ale to jest... przeszuki. Jeszcze wcześniej bym wolał tak, no. dokończyć, bo właśnie zaczęliśmy, ale nie dokończyliśmy tak z tymi podejrzanymi, że jak mamy ich dobrze przygotowanych i nam właśnie wejdzie karta, która każe coś tam powiedzieć o kimś, to mamy bardzo uproszczone zadanie, jeśli sobie przygotowaliśmy backgroundy tych podejrzanych, czy też miejsc. I też od razu ktoś może zareagować, dopytując, czy to na pewno chodzi o tę osobę i dopytując właśnie może użyć jakichś tam określeń, których użyliśmy wcześniej przy tworzeniu postaci tego podejrzanego. Więc dlatego to jest tak istotne. By to nie było po prostu jedno słówko, tylko po kilka zdań. No i tutaj my mocno zwaliliśmy moim zdaniem właśnie ten temat. I to się odbiło na jakości sesji. No to my myślę, że nie najgorzej zrobiliśmy i było całkiem. Aha, jeszcze ważna rzecz, że pilnujcie, niech ta osoba, co prowadzi, niech pilnuje, że ludzie faktycznie ciągną karty. Bo u mnie na czacie, jeden gracz jakoś nie dostrzegał tego napisu, że wylosuj podejrzanego, bo sobie wymyślił jakiegoś podejrzanego i opisał, jakby to on zrobił. No i potem zorientowałem się na czas, to po prostu wyszukałem tę kartę i ją wyciągnąłem i tyle. Aha. Ale jakbyście się zorientowali tak powiedzmy po godzinie, to już mógłby być problem z tego powodu. Aha. I tutaj odgrywamy też postaci, więc musimy się trzymać tego, jaka jest ich relacja z Alice, ale też tego, co sobie wymyśliliśmy sami o nich i też kart motywacji. Bo to jest tak, że każdy dostaje kartę motywacji, to też w instrukcji jest pokazany przykład i tak dalej, więc to nie jest wielki spoil. Tak, to są chyba dwie najważniejsze części, czyli motywacja i relacja, czyli tak. To, co nas motywuje do tego, żeby z Alice się spotkać, zobaczyć i jakie mamy relacje z innymi, a nie z Alice. To jest też ważne, bo też na początku tego nie bardzo dobrze odczytywaliśmy. Mówimy, kurczę, to chodzi o relacje z Alice? Nie, chodzi o relacje między postaciami graczy. No i konkretnie mamy dwie relacje i jedną musimy wpisać jednej osobie, a drugą drugiej. I też warto, tak jest, dobra i zła, warto to zrobić tak, żeby to miało sens, bo na przykład my mieli taką sytuację, że ktoś przypisał jednej osobie, że chciała się z nią kolegować, a ta druga osoba przypisała, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. No to potem to zmieniliśmy po prostu, że komu innemu to daj, no bo to nie ma sensu, bo się wyklucza. Aczkolwiek u nas były sytuacje, że ktoś powiedzmy się z kimś lubił, a ta druga osoba powiedziała, że no traktuje go trochę tak, wiesz, z dystansem, no ale widzę, że się przykleił, nie? To też no to może być takie jednostronne, to jest okej. Nawet w instrukcji zalecane. No. Znaczy więc o relacjach dobrze pamiętać w trakcie odgrywania postaci, że na przykład do kogoś uważamy, że ktoś nas nie lubi, no to tam jesteśmy trochę tak inaczej się odzywamy do tej osoby niż do reszty. Choć przyznam, że relacje to w naszej partii raczej trochę ginęły. To ciężko było
Ja starałem U się nas pamiętać też. o tych moich dwóch, ale mam wrażenie, że tego się Ta nie presja trzymaliśmy tak czasu, bardzo. pilnowania tego, żeby dobrze grać tymi wydarzeniami, to właśnie gdzieś gubiły te postacie u nas też. Za to są jeszcze motywacje. I one mówią, jak Mhm. my się zachowujemy. Zazwyczaj chodzi o Alice. Znaczy, przykładem Tak. w instrukcji jest chyba, że masz taką motywację, że zawsze będziesz jej bronił. Że Mhm. powiedzmy, że tam zejdzie rozmowa taka, że Alice może sama się niepotrzebnie zrobiła, albo się na własne życzenia, czy tam wdała w jakieś towarzystwo, czy coś takiego. Nawet coś takiego miało wyjść, to ta osoba powinna jej zawsze bronić. I są też Mhm. inne motywacje, które każą inaczej odgrywać postać, no to o nich jeszcze możemy powiedzieć na sam koniec w tych mocniejszych spoilerach, żeby nie zdradzać. Czyli 3 rzeczy. Relacja, motywacja i tajemnica. To są właśnie A tak, 3 no rzeczy, które każda postać określają ma nasze tajemnicę, postacie. która ma obowiązek zdradzić w ciągu partii. Tylko nie musimy, No, nie musimy jej zdradzać na czacie grupowym, można komuś mhm. na privie. Znaczy jest zachęcane, postacie są do tego, nie? Żeby to ujawnić. Tak, i u nas była jedna tajemnica, która została ujawniona na privie i wydaje mi się, że, że lepiej to zrobić na czacie grupowym, żeby to organicznie jakoś było. Chociaż Mhm. może być tajemnica taka bardziej krępująca czy coś, to... Fajnie, jak to się później roznosi po tych prywatnych dyskusjach. Ty, ona powiedziała mi, że to i tamto, nie? No i właśnie te prywatne dyskusje to u nas na samym początku używaliśmy ich trochę i potem ich używaliśmy raczej dla klimatu niż z faktycznej chęci. U nas było bardzo mało prywatnych rozmów. No u nas właśnie też. U nas na początku i to też i to było dość organiczne. Na przykład ktoś tam coś wypisuje na czacie grupowym, a ja go obgaduję komuś na privie. Że co on tam chrzani. Więc to było spoko, ale w sumie myślę, że dałoby się w to grać tylko z czatem grupowym i nie byłoby to dużo gorsze. Za to pewnie, jak jest jakaś grupa, która strasznie umie się wczuwać, strasznie dobrze, to mogłoby tam robić robotę. Tylko to myślę, że to jest bardziej wymagające. Żeby grać właśnie głównie na privie i tylko jakieś takie najważniejsze rzeczy, które faktycznie wszyscy muszą wiedzieć, to pisać na czacie grupowym. Myślę, że większość grup, tak jak my, będzie się głównie ograniczała do tego wspólnego czatu. No dobrze, to powiedz teraz To teraz właśnie... o czasie gry. Tak, to co ci przerwałem. Bo ty chciałeś powiedzieć o kartach poszukiwań. Ja mam to tutaj połączone z punktem o tym, że myślę, że generalnie odstępy między kartami, bo to karty napędzają nam historię, a przynajmniej napędzają w taki sposób oficjalny. Bo możemy sobie mówić, co chcemy, ale to one są bez wątpienia oficjalne. No to wiadomo, że ich się najbardziej trzymamy. To tak, to ostatni punkt, właśnie w którym wystąpią karty poszukiwań, o których chciałeś powiedzieć, ale ci przerwałem, dotyczy czasu gry, bo tak jak wspomnieliśmy, to są karty wydarzeń, które zazwyczaj co 10 minut odsłaniamy i gra trwa 90 minut. No i to karty wydarzeń, no w sposób naturalny to z nich płynie dużo tego, o czym będziemy pisali, co będziemy robili. I u nas było tak, że pierwsza, którą odsłaniamy na samym początku, czyli w 90 minucie, aż do kolejnej, czyli tej, którą odsłaniamy w 80 minucie, to tam było super, bo sobie dużo czatowaliśmy, właśnie tworzyliśmy ten setup cały, że właśnie można było pisać tam, właśnie przyjechałem do Silent Falla, nie mogę się skontaktować z Alice, o co chodzi i tak dalej. A potem między 80 a 70 minutą to tak trochę siadło. I później między 70 a 60 też było tak średnio i właśnie to jest mój zarzut chyba główny do tej gry, że myślę, że te odstępy, przynajmniej dla takiej grupy jak my, takiej, myślę, że nie najgorszej, ale też nie najlepszej, jeśli chodzi o zdolność właśnie takiego improwizowania, że mogą być trochę za długie. Instrukcja mówi, że to nie jest problem, że mogą być pauzy, że to nie szkodzi, jak będzie przez 5 minut 0 postów. Ale to jednak, no, możesz wtedy zrodzić takie poczucie, że trochę tak no, siedzimy w sumie, niby jesteśmy razem, ale nic nie gadamy, nic nie piszemy, jest takie dziwne. I
wydaje mi się, że dałoby się to przeskalować trochę, żeby skrócić grę o 10-20 minut i nie byłoby to dużą stratą. Nawet zacząłem sobie tak rozpisywać, jak te karty powinny wychodzić. Nawet zastanawiałem się, jak można by rozpisać te karty na nowo, żeby całość była 10-20 minut krótsza. No ale nie wyszło mi nic bardzo eleganckiego, więc nie będę tutaj proponował. Ale tym, co... i na pewno pomogło to, że w połowie gry wychodzą karty co 5 minut. To było błogosławieństwo, bo wtedy już faktycznie nie było potrzeby takich przestojów. Bo zanim zdążyliśmy odpowiednio zareagować na to, co nam wyszło, to już niedługo kolejne się pokazywało. Tak, to widać, że po prostu ta dynamika przyspiesza z Tak, każdą... więc pewnie mieli podobne obserwacje, jak to twórca testował. Ale tym, co według instrukcji ma pomóc w takich sytuacjach, są karty poszukiwań, na które w ogóle nie patrzyłem przed zagraniem. I było powiedziane, że używa ich tylko w ostateczności, bo to jakoś tam bardzo pcha rozgrywkę do przodu czy coś. No i instrukcja ostrzega właśnie, żeby ich nie nadużywać, ale popatrzyłem sobie na 2 przykładowe, 2 albo 3. I mogę powiedzieć, że jak się zatniecie, to jednak jak czuję, że się zacięło i to weź popatrz na nią i po prostu napisz to, co mówi. No my zastosowaliśmy chyba, może jeśli nie wszystkie, to prawie wszystkie. No właśnie. No, my się trochę baliśmy, bo tam właśnie instrukcja tak ostrzegała. Myślę, że zbyt mocno ostrzegała, bo to są takie dość luźne teksty. Tam jest, podam jeden przykład, że ktoś cię śledzi. No to możemy, ciągnę taką kartę. To są takie zahaczki, inspiracje do tego, żeby coś powiedzieć na czacie fajnego. Tak. Jakąś taką wymyślić dodatkową fabułę po prostu w trakcie tej historii. To ciągniemy coś takiego, no to piszemy ej, bo mam wrażenie, że ktoś za mną chodzi i staramy się tak tam opisać w paru postach i potem no to inni to podchwycą, że myślisz, że kto to może być. Ale jeśli idziecie widziałeś jaką ma więcej sylwetkę i tak dalej, no i to nam sprawi, że ten przesył się skończy po prostu. Ale jeśli idziecie do pubu i znajdziecie tam po prostu pół butelki whisky, no to średnio was to wyciągnie z tarapatów. Chociaż to zawsze można sobie coś tam wymyślić. No co ty, to się nie jest może idealne, ale mówisz, byłem w tym miejscu, w tym dokładnie miejscu, w którym często Alice biega w parku i widzę tam flaszkę po takiej samej whisky, jak pije ten oblech. To fajny pomysł, no. Okej, to w tej części z lekkimi spoilerami coś jeszcze masz? Nie. Możemy przechodzić teraz do takiego podsumowania, tak, w zasadzie i mocnych spoilerów, które tak naprawdę nie będą dotyczyły prawdopodobnie historii tej samej gry, ale naszych odczuć i to w jakiś sposób może wam zaspoilerować, nie? Dobra, to uwaga, mocne spoilery. Tutaj tak sygnał jest. dźwiękowy. Syrena alarmowa. To pierwszy, który zapisałem, to jest taki, że i to najpewniej będzie właśnie główną wadą osób, którym się ta gra nie spodobała, że mamy wpływ na wszystkie ozdobniki historii, na to, jak jest wypełniona, ale te główne wydarzenia, główne zwroty akcji, czy takie te ramy są po prostu w momencie, jak przetestujemy karty wydarzeń, to już są ustalone. Rozumiem, że nie wiedziałeś o tym przed grą. Czegoś innego się spodziewałeś? Domyślałeś się? Czy po graniu w Fiasko miałeś takie podejrzenia, że to jest coś w tym stylu? Tak, domyślałem się po lekturze instrukcji. Przed lekturą instrukcji w ogóle nie wiedziałem, jaka jest ta główna mechanika, więc w ogóle nie miałem żadnego zdania. Po lekturze instrukcji, jak właśnie to przygotowałem i tam mówi któryś ze współgraczy, że i rozumiem, że ta karta zakończenia, to ona będzie zależy od tego, co zrobiliśmy, to tam będzie właśnie finał tej historii. No to ja mówię, no nie wiem, nie jestem pewny. Ja podejrzewałem, że nie, bo przewidziałem, że kartę wyciągnęliśmy fizycznie, no to tej tekst się nie może zmienić. Choć mogło być tak, że będzie tam jakieś, jeśli zrobiliście to, no to B, jeśli to, no to B. Ale tak, po lekturze instrukcji już miałem to podejrzenie, że
że najpewniej historia będzie narzucona, a my po prostu musimy się w nią wczuć. I jak myślisz, czy gdybyś wiedział to od początku, to by było na plus, wpłynęłoby, czy na minus? Twoje podejście do gry. Myślę, że na mnie nie miałoby wpływu, bo ja i tak się nastawiałem na to odgrywanie tych osób i to czatowanie, ale nie zdradziłbym tego współgraczom. Właśnie bojąc się, że kogoś to zniechęci. No widzisz, ja myślę, że ja chciałbym wiedzieć przed rozrywką. No widzisz, nie domyśliłem się tego po prostu, a to było rzeczywiście, no przecież karta się nie zmieni. Ja cały czas liczyłem na te śledztwo. No kolega tutaj jeden nazwał to po prostu grą w głuchy telefon, no nie? Że my sobie coś mówimy, przekazujemy i tyle. No bo tak naprawdę no może to dojść do tego stopnia, że powiesz, że kosmici lądują, no i za chwilę odkrywamy kartę, po prostu jest dalej fabuła. To, co mnie właśnie zaskoczyło i to w zasadzie spotkałem się tylko w jednym gdzieś tam blogu, jak przeglądałem informacje o grze i to było takie rozczarowujące dla osoby, która grała, że właśnie, no co z tego, że my typujemy jakichś podejrzanych, miejsca, no ale to się wydarzy, tak jak powiedziałeś. To, co ma się wydarzyć, się wydarzy. Podejrzany będzie ten, który będzie na tej karteczce i my na to nie mamy żadnego wpływu, więc... To mnie trochę dziwi, bo rozumiem ten zarzut do dylematów króla. Czyli planszówki negocjacyjnej, gdzie się okazuje, że mechanika jest po prostu pretekstowa, jest szczątkowa i gra działa tylko jeśli się wczuwamy w te role, w te rody i udajemy, że jesteśmy faktycznie w Radzie Królewskiej. Ale jeśli mówimy o świecie gier RPG, czyli gier, gdzie właśnie odgrywanie postaci i wczuwanie się jest na pierwszym miejscu, to mnie dziwi, że zakończy z takim problemem, bo on jednak nie zna tego finału, nie? Że decyzje, bo nie wiem, czy to, no może ja mam złe spojrzenie, ale mam wrażenie, że to jest takie postrzeganie RPG-ów jak gier komputerowych, jak komputerowe RPG, gdzie one zawsze się chwalą tym, ile masz tam wyborów i że to ma wpływ na ten kolejny wybór i tak dalej. Podczas gdy dla mnie sednem gry RPG jest odgrywanie postaci. Dokładnie tak, dlatego ja tutaj od początku właśnie mówiłem, że to było moje złe założenie, potraktowanie tego jak planszówki, nie? Gdzie jesteśmy nauczeni przez planszówkę po prostu rozwiązywania zagadek, jakichś łączenia motywów i tak dalej, żeby wyszła nam spójna całość. A nie, tutaj od początku po prostu trzeba się skupić na tworzeniu tej historii właśnie, na tworzeniu tych fajnych relacji, ciekawych i nie bać się właśnie dawać jakichś takich ostrych fabularnych zakrętów, nie? Bo gra i tak sobie je spokojnie naprostuje. No najwyżej osoba, która wyciągnie z tą kartę, będzie miała większą zagwozdkę, jak to dopasować. Ale tutaj od początku moje założenie było po prostu złe do tej gry i to mi popsuło. No bo trzeba jednak wiedzieć, że nawet jeśli historia jest narzucona, to nie znamy jej finału, nie znamy zwrotów akcji, które wystąpią w drugiej połowie. Ta dynamika się bardzo fajnie zwiększa właśnie, przyspiesza z każdą później końcową minutą. I to też chyba odpowiada rzeczywistości, jak są takie dzieciaki, że jest jakieś faktycznie zaginięcie i że niby chcą coś zrobić, ale też muszą reagować na to, co się dzieje no, bo zakładam, że to jest na krótkiej przestrzeni czasu, bo to nie jest powiedziane wprost. Dzieciaki nie są od rozwiązywania spraw kryminalnych, nie? Oni tak naprawdę się borykają, latają z miejsca na miejsce trochę jak, wiesz, kura bez głowy. Ale że my w tej grze? Tak, no i to jest taki realizm, nie? Ja miałem właśnie poczucie, że to jest takie teoretyzowanie w dużym stopniu. Aha. I w tym mi przeszkadzało trochę to, że jedną z postaci która u nas grała, jest brat Alice, który powinien być bardziej zaangażowany, no bo jemu najbardziej zależy i jest też starszy od nas. Więc to, że on też sobie razem z nami teoretyzuje na czacie, to było trochę dziwne. I ja się tak dziwię, że czemu ja gdzieś lecę, czemu wysyłamy mieć takiego nierozgarniętego kolegę jednego, Ewana. Czemu Ewan ma gdzieś iść z buta, jak ty jesteś starszy od nas i to jest twoja siostra, a ty tylko sobie tutaj czatujesz z nami.
Oczywiście tam zawsze mieliśmy wymówkę, że pick-up w naprawie. Mhm. Ja nie miałem prawka. Komuś tam furę starzy wzięli, bo pojechali na zakupy. Więc zawsze była wymówka, żeby gdzieś nie pójść. Więc No właśnie, my mieliśmy zupełnie inaczej niż wy. My mieliśmy kanapowych detektywów, co sobie siedzą na czacie i kminią. I deliberują. I to pasowało właśnie... mi dość, poza tym bratem Alice, u którego to trochę zgrzytało. Rozumiem. Że tutaj jest ten plus, że ta historia toczy się sama, jednocześnie jest obciążony takim minusem, nie? Że to jednocześnie jest jej minus, że ona toczy się sama. Mi brakowało po prostu mistrza gry, nie? Że po prostu idę do pubu, zadaję komuś pytania, ktoś mi odpowiada, widzę rezultat tego, po co tam byłem. Ale było parę fajnych na przykład u nas motywów. Znaczy od początku mieliśmy na przykład jedną osobę podejrzaną. To się tak jak mówisz, organicznie samoistnie wykluło, już na poziomie gdzieś powiedzmy tworzenia postaci i podejrzanych i ta osoba cały czas była w kręgu naszych zainteresowań i próbowaliśmy ją tam dziabnąć, gdzie finalnie okazało się, że ktoś inny za tym wszystkim stał, nie? Więc to było u nas było ciekawe. dwóch podejrzanych i mi jakaś przypada rola wylosowania tego faktycznego sprawcy. I właśnie liczyłem, że będzie ten drugi, którego wylosowaliśmy, ten, na którym się mniej skupialiśmy. To był taki do akcji. Mhm. Że ciągle typujemy jednego typa, który zresztą miał po prostu przypisek Oblech, więc to też mogło tak być uzasadnione, że wiadomo, że tam Oblecha zawsze bierzemy jako pierwszego podejrzanego, a potem by się okazało, że to wcale nie on, że to właśnie ten nauczyciel historii, którego stworzyliśmy jego postać w przeciwwadze do innych, jako takiego najporządniejszego z tych wszystkich podejrzanych. Ale że jest taki trochę, że ma takie wajby trochę złe. I się okazało, no i chciałbym, żeby to on był winny, bo to byłby taki fajny rzut akcji i jeszcze moglibyśmy sobie potem bić się w piersi, że oskarżaliśmy tego Oblecha niesłusznie. No. A niestety wyszło, że Oblech. Dobrze, masz jeszcze temat motywacji, historii i sam film. Tak. No to motywację, to właśnie chcę jeszcze poruszyć temat tego, no paroma słowami, tego jak odgrywamy postać, bo to jest coś, czego się trzymaliśmy, bo z relacjami było różnie, ale tego się raczej trzymaliśmy. No i ja na przykład miałem, że ja wszędzie widzę spiski. No to ja zawsze, jak ktoś tam sugeruje, że Alice mogła handlować narkotykami, no to ja oczywiście mówię, że nie ma opcji, że nawet jeśli no to ktoś za tym stoi i ją przymusili i tak dalej. Wrabia. I tak w paru momentach właśnie, jak tylko widziałem okazję, to od razu z jakimś spiskiem wskakiwałem. Nie chciałem też być taki zbyt nachalny z tym. Szczególnie, że mnie raczej takie podejście drażni, że ktoś wszędzie widzi spiski. No ale odgrywałem to. Z kolei kolega, który się wcielił w ukrytą dziewczynę Alice, on miał, że się stresuje, ale ukrywa to poprzez takie głupie żarty. To jest fajne, że tych kart jest sporo tam. Jest tylko 5. Czyli... Nie? Nie. Jest tyle, ile jest postaci? Motywacji? Tych z ogniem jest tylko 5 właśnie. Z ogniem? Dlatego nie chciałem ich mówić, podać przykładów więcej wcześniej, żeby nie zaspoilować. Okej. Czyli jak się gra na 5 osób, to wszystkie wejdą. Aha, ale ale wyjdą w różnej konfiguracji, to znaczy, że będzie przyporządkowana do innych postaci i to też już wygeneruje inną postać. No i ja miałem żal do tego kolegi, do tej Brata dziewczyny Alice. fabularnie, że tam była sytuacja właśnie, że jest naprawdę nerwowo u mnie, a ona sobie żartuje. I że miałem wrażenie, że uderzamy w to, czego zawsze się boję w grach fabularnych, czyli w głupawkę. Że to jest spoko na krótką metę, ale to zawsze efekt końcowy jest gorszy. A potem właśnie powiedział, że miał taką motywację, że on właśnie żartami stara się ukryć swoje zdenerwowanie, czy coś w tym rodzaju. Więc to trochę to wyjaśniło, choć i tak parę z tych żartów mógł sobie odpuścić. Bo ja tam walczyłem o życie. I no to była motywacja, teraz sama historia. To tu generalnie chciałem poruszyć głównie te zwroty akcji, bo jestem ciekawy, jakie ty miałeś, a jakie my mieliśmy. To u nas było tak,
No, że właśnie Oblek został, coś tam robi podejrzanego. Coś tam No nie mówmy może. Ja bym nie tego. Oceń tylko historię, bo to jest jednak. To już jest jednak taki spoiler fabularny. No bo, Ja bym to bo zostawił. jesteśmy w części dla ludzi, co grali. Aha, bo to tak rozumiesz, że... Tak, tak. Kurczę, bo ja te odnośnie tych Bo jestem też ciekawy, co wy nastawienia... mieliście po prostu. No dobra, no to tutaj... Nie, to jest część właśnie, po to są te syreny, że tutaj tylko ktoś, kto zagra, albo na 100% nie zagra. Okej, no bo ja widzisz, no kurczę, cały czas się biję myślami, czy nie wolałbym na przykład wiedzieć o ten pierwszy nasz zarzut, taki tutaj z tych mocnych spoilerów, że nie mamy wpływu na historię. No Nie? ale to nigdy nie przewidzisz. Więc No nie przewidzę, no. to niestety no nie możemy. Ty tak uważasz, jest to obojętne, a na 100% dużo osób by wtedy w ogóle nie zagrało. Mhm. No dobrze, to u nas była ciekawa sytuacja fabularnie, bo tak naprawdę mocno tutaj zagrał jeden z przedmiotów uzyskanych w trakcie poszukiwań, mianowicie spora suma pieniędzy. I ona, bo mieliśmy podejrzanego właśnie tam kolesia takiego bogatego, który miał tam kasę, był popularny taki dzieciak, nie? Bo był dealerem, tak. uznaliśmy. No i tutaj nagle okazało się, że te pieniądze Alice podrzuciła tam temu jednemu z postaci. I tak zaczęliśmy się zastanawiać właśnie, dlaczego Alice się pozbyła tych pieniędzy i tak dalej. W ogóle pojawił się jakiś taki śmieszny motyw, nie wiem, czy to już była inwencja jednego z graczy, czy po prostu to wyszło z kart, ale bileterka twierdziła, że widziała dzisiaj na dworcu Alice, jak kupowała bilety gdzieś tam, nie? Mhm. No i dla nas o co chodzi? Kurde, przecież ona zaginęła, to co, widziała Alice, nie? Zaczęliśmy tam sobie gadać, że może popieprzona po prostu babka, czy coś, pomyliła. Ale zwrot był taki, u nas też nauczyciel okazał się tym szaleńcem właśnie, który... U nas się nie okazało, ale liczyłem, że będzie. U nas był jeden z dobra, dwóch podejrzanych. Oblech w końcu u was, tak? Tak. Jednak, okej. No, więc u nas... No, Ale jaki finał był zwrot akcji ten? On się pojawił, zmaterializował się u kogoś? No właśnie tak i tutaj był niestety mechaniczny problem, bo nie do końca gracz zrozumiał, bo tam jest informacja, że po 15 minutach, że przez 15 Tak. minut tak jakby musisz to prowadzić, ten atak, nie? Mhm. On nie do końca to zrozumiał i odłożył ten atak na później, to się tak już trochę pogmatwało, Nie. więc tu był problem. To się chyba odsłania w 25 minucie. Trzeba to wszystkim ogłosić, co się dzieje. Wtedy zawsze u nas było duże podekscytowanie. Zaczynało takie, że co ty gadasz? I po 10 minutach, czyli w 15 minucie trzeba rozstrzygnąć ten atak. Tak. I u nas było tak, że no właśnie Oblek był pierwszym podejrzanym. Coś tam wykrzykiwał o Alice. Potem padło podejrzenie na nauczyciela. Ale potem właśnie okazało się nagle, że Oblek atakuje mój dom, akurat jak rodzice wyszli. I na tym etapie już mamy 2 tylko podejrzanych, tak? Dobrze rozumiem? Znaczy tylu, ilu wyszło, to myślę, że będzie, że w ciągu partii odsłonimy nie więcej niż 4. Okay. U nas było 2, u nas chyba odsłanialiśmy 3-krotnie, ale raz się powtórzyło. Okay. I potem w momencie jak jest właśnie ta akcja, że ktoś atakuje, albo odpowiednik, bo nie wiem jakie są inne możliwości, to już losujemy z tych, co wyszli wcześniej i to już jest pewne, że ten ktoś był zamieszany. No to ja musiałem właśnie szybko tam wymyślić, że Oblek się tutaj dobija do drzwi i krzyczy, że wcale nie porwał Alice. Sam z siebie, nie? No to dobra, to musi być on, nie? Tak, sam z siebie czemu miałby to powiedzieć? No i podobny jest motyw z miejscem. I u nas się idealnie złożyło, że my już na etapie tworzenia partii, jeszcze zanim zaczęliśmy grać, wymyśliliśmy, że latarnia to jest miejsce, gdzie ten Oblek czasem bywa. Taka jego trochę mylina. I na właśnie wyszło, że w latarni siedzi. Jest Alice. Więc to dobrze się złożyło, chociaż tam jest takie absurdalne tło, że ten jeden z nas, on tam przez pół partii po prostu szedł do tej latarni, bo to był nasz cyp, że w tej latarni może być Alice, trzeba to zbadać, jako że Oblek jest podejrzany, a wiemy, że on tam bywa, ale on nie chciał tam dojść. No to on tam szedł, ale potem zaczął zawracać i potem powiedział, że mu bateria pada, to musi wracać. A oczywiście też policja zawsze, to fajnie wyszło, że nie mogliśmy policji używać, bo u nas
pojawił się pożar w tym klubie nocnym, co było wielką aferą na czacie, było duże podekscytowanie. I mieliśmy wymówkę, czemu policja jest niedostępna. Jak dzwonimy, to nie odbierają, a potem próbujemy... No, u nas to było fajnie, bo był jakiś taki policjant, który dla nas był podejrzany, nie? Bo stwierdziliśmy, że ale ten gliniarz, to on się kumplował z ojcem, chodził do klasy razem z ojcem tego, wiesz, dzieciaka, bogatego dzieciaka i pewnie go kryje, nie? Spoko. I dlatego nie reaguje, więc tutaj fajne motywy się pojawiły. Tak. I no ja potem poszedłem na posterunek zaraz po tym, jak ten oblech napadł i udało mi się uciec. I poszedłem na posterunek, żeby to zgłosić jakoś ale właśnie nikogo nie było, no bo wszyscy byli zaaferowani tym pożarem. A to małe miasteczko, tam po prostu wszyscy polecieli tam. No. Ale... No właśnie, to co mówiłeś o tym, że się wam organicznie tworzyło, no to my też mieliśmy dużo takich sytuacji, że coś fajnie się zazębia, bo coś fajnie sobie tutaj dopowiadamy i potem to wszystko ma sens. I mi się to strasznie podobało. No widzisz, teraz jak z tobą rozmawiam o tej grze, to naprawdę widzę, jaki jest potencjał w tej grze, jak ciekawie ta opowieść może zostać zbudowana, tylko że problem w tym, że to jest jednostrzałówka, nie? Chociaż zastanawiam się, to jeszcze porozmawiamy w podsumowaniu na ten temat, ale że tak naprawdę zupełnie nastawienie zniszczyło mi podejście do tej gry, że gdybym wiedział, że tutaj tak naprawdę walczymy z tym, żeby fabuła była ciekawa, mimo że, jest to mówione, ale jednak ten planszówkowy zmysł jakoś przeważył szale właśnie na frustracji. Nawet tych końcowych, tej wiadomości nie odsłuchaliśmy. No dobra, to jak mówisz o tej wiadomości, to my ich nie nagraliśmy. O, masz, czego? Ponieważ... Co powinieneście? Po pierwsze, graliśmy w mieszkaniu, gdzie nie wiem, czy byłyby warunki, żeby nie słyszeć tego, co kto mówi. Rozumiem. Ale po drugie, jakoś nie miałem wielkiej ochoty tego nagrywać, a też czułem, że inni nie mieli i tak powiedziałem im, że tutaj powinniśmy nagrać wiadomość głosową, ale też nikt jakoś się nie kwapił. Okay. I po prostu na sam koniec powiedzieliśmy, co byśmy powiedzieli w tej wiadomości, tak żeby było jasne. Ale właśnie obecność tej wiadomości głosowej w instrukcji, że każą to robić i że nawet mówią, że to jest ważne, sprawiła, że finał mnie zaskoczył. To może teraz właśnie powiedzmy o finale. My mieliśmy taki, że przychodzimy do tej latarni, czy ta osoba, ten jeden z nas wchodzi do latarni, znajduje tam Alice, która żyje i potem się jeszcze okazuje, że sprawca miał pomocnika. Została wylosowana postać, z tych, co nie były podejrzane i musieli potem jeszcze wymyślić, czemu oni się razem trzymali. Więc to pewnie tylko jest jedno z możliwych zakończeń. Czyli u was nikt nie zginął? No i właśnie Alice przeżyła, co mnie zaskoczyło, ponieważ z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jak wspominałem wtedy, jak mówiliśmy wcześniej w tym odcinku o grach nad stołem, że ja słuchałem jednego podcastu o tej sekcji rzekomo bezspoilerowej i tam jakoś wydedukowałem z tego, co było mówione, że Alice umiera. I się bałem, że ale mi zaspoilowało. Potem zdołałem sobie wmówić, że to niekoniecznie musiała być Alice, tylko ktoś inny mógł być, że umiera. Ale właśnie potem jak zobaczyłem w instrukcji, że mamy nagrać te wiadomości głosowe, to już sobie myślę, że na 100% umrze. Żeby potem był ten efekt taki... Jeszcze taki creepy, efekt, że włączasz po prostu, Żeby to tak uderzyło nas, że my sobie tam mówimy, ej, cześć, dzwonię, nie mogę się do ciebie zadzwonić, a chciałem pójść do kina, nie? I potem my to odsłuchujemy, jak wiemy, że ona już nie żyje. I to byłby taki mocne wrażenie by zrobiło. I dlatego byłem zaskoczony, że ona przeżyła. A u was jak? A mi na przykład, u nas zginęła jedna postać, ta, która pomagała Alice w końcowej scenie. No i też już byliśmy poza klimatem, więc drugi kolega po prostu na czacie wstawił świeczkę. dla tych, do zobaczenia. Ale na przykład zdziwiło mnie, że w instrukcji są takie informacje, że nie oceniajcie Alice zbyt mocno, mimo że robiła brzydkie rzeczy, to jednak trzeba wybaczyć i tak dalej jej. A tutaj u nas zupełnie się to nie pojawiło. Nie pojawił się dla mnie nie pojawił się żaden rys historyczny, znaczy wyjaśnienie tak naprawdę się nie pojawiło, co się stało. Dlaczego ona została porwana. Znaczy, tam wyraźnie jest
co najmniej, bo nie znam wszystkich kart, ale na 100% jest ten wątek narkotykowy, bo to już jest w odpowiedzi na pytanie Charlie'ego. Aha, okej. Że ona jest tam prymuską, tam dobra No tak, społeczna że i tak dalej, ale podejrzeni są, że jest ćpała, podstać tak? funką. Więc myślę, że o to chodziło. Tak, no generalnie moim zdaniem, tylko to jest właśnie, to jest, teraz tak się to robi, że trochę instrukcja przesadza z tymi ostrzeganiami, z tym ostrzeganiem i tak dalej, ale też na pewno właśnie my jesteśmy ostatnimi osobami, na które by to tak właśnie wpłynęło. Że podejrzewam, że są ludzie tacy bardziej Wrażliwi. tak, który mogłoby to właśnie, więc lepiej ostrzec niż nie ostrzec. No tak, więc, niż później się procesować. ale tak, też się bałem, że mogą być jak takie rzeczy faktycznie takie, które sprawią, że właśnie obawiam się, że już będzie coś takiego, że ktoś zacznie na nią nadawać, na Alice i że będę to jakoś reagować. Ale nie było, właśnie nic takiego się nie zdarzyło. Czyli u was Alice przeżyła, ale było powiedziane po prostu na karcie, że ta osoba, która jej pomaga, jak umiera. Rzut monetą. Aha. Zdecydował. Okej, czyli to o tym musieli mówić wtedy w tym podcaście, bo oni byli wyraźnie poruszeni. Ci z tamtego podcastu właśnie. To na nich odcisnęło pewne piętno. Wczuli się jako, a to generalnie ludzie tacy, No tacy Queen starsi, z Shut Up and Sit Down powiedział, że to była jedyna gra, przy której płakał po prostu, no aż tak się wzruszył. A właśnie zapomniałem w ogóle, że oni też, tak, oglądałem ich recenzję, zapomniałem o tym. No, to aż tak to nie. Aż tak to No nie. i teraz przejdziemy do pytania właśnie... Nie, to jeszcze właśnie co do finału. Nie? No. Że też to było właśnie takie dziwne, to co zaczęli mówić, że nie było tego wyjaśnienia, że o ile wszystkie te wydarzenia, prawie wszystkie, które prowadziły do finału, to jakoś mieliśmy porządnie już rozkminione, tam dużo pisaliśmy o nich i tak dalej, to sama końcówka rzeczywiście po prostu odwracamy kartę zakończenia, czytamy i już jest w tej chwili już jest koniec gry. Więc musimy sobie sami dopowiedzieć już poza postaciami, co się stało. To rzeczywiście było takie odstawało od reszty rozgrywki. I też no, u nas w sumie to, co wprowadziła te ostatnie karty wprowadziły, właśnie, że się nagle jakiś pomocnik pojawił, to nie zdążyliśmy tego jakoś dobrze opakować. Więc myślę, że zakończenie troszkę odstaje nawet jeśli chodzi już o te kwestie takie czysto o te ozdobniki historii. Że o ile wcześniej wszystko mieliśmy właśnie dopowiedziane, tak fajnie zrobione, to tutaj zakończenie po prostu zostało nam zrzucone z góry i po prostu tak zostało powiedziane, że to miało miejsce i do widzenia. No szkoda, że nie zostawili takiej furtki dla kreatywnej jakiejś tam możliwości do powiedzenia. No a teraz tak, pytanie ostatnie, czy to jest jednostrzałówka? Czy zagrałbyś? No, z definicji jest, no bo to po prostu gramy raz i tyle, to nie jest gra kampanijna. Za to, jeśli to interpretujemy, czy można ta zagrać świadomość ponownie, właśnie, że uczestniczymy tylko w fabule, tak jakby widzowie, nie mając ostatecznej decyzji na końcową sprawę, czy to cię właśnie zniechęca do dalszych... To tak. Czy można zagrać ponownie? To nie powiem, żeby mnie bardzo ciągnęło w tej chwili i na pewno bym nie grał w tym samym gronie. To na 100%, nie? Bo po prostu to za dużo by było tak samo. Ale mogę sobie wyobrazić ponowną partię. Tylko jakby grał drugi raz, no to właśnie wciąż byłbym moderatorem. To moderator i tak z góry wie więcej, więc... No Queen w swojej recenzji powiedział, że czułby się jak taki pilot wycieczki po prostu, nie? Tak, w dużej mierze byłbym takim pilotem. Wiedziałbym na przykład, że można patrzeć do kart przeszukiwań bez obaw i tak dalej. I wtedy już jednak bym postarał się poprzeliczać te minuty, w których karty wychodzą, żeby skrócić to o 20 minut. 10-20 minut Mimo skrócić. wszystko, tak? I myślę, że mógłbym zagrać. Ale, no ja mam ochotę. Ale nie powiem, że mnie ciągnęło. No. Za to, jakby ktoś prosił, bo wiem, że masz i chcę, i naprawdę chciałem to zagrać i mam też ludzi, którzy są chętni, no to bym powiedział, że okej,
Szczególnie, że to jest... Że, Tak, i taka osoba wydaje mi się by była super skarbem dla zupełnie nowej Tak. drużyny. Ona może bawiłaby się mniej, ale no, mogłaby sprawić, że jeszcze bardziej wkręcać ludzi, powiedzieć, słuchajcie, nie bójcie się, jedźcie po bandzie jak trzeba. Tak. I to byłoby na plus dla samej fabuły. I też... ale właśnie tak, trochę bym skrócił. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś mi mignęło coś o jakimś Dodatku? o kontynuacji albo dodatku, coś w tym rodzaju. Tak, dodatek, no na wiosnę ma być. No to nastawia się, że zagram. Generalnie nie wiem, czy w ciągu partii mieliśmy jakieś takie poczucie, że był jakiś efekt wow, ale ogólnie wszystkim raczej się podobało. No u nas się pojawiło mocne rozczarowanie, nie? Mhm. I potem nawet tak sobie pisaliśmy, że ja właśnie piszę do nich, że przejrzałem jeszcze raz naszą historię i w sumie całkiem spoko nam to wyszło. No i nic się zgodzili, że fajnie. A jakbyś to zestawił z Fiasko, jeśli już możemy tak przeskoczyć? Czy to zupełnie nie ten kierunek? Z czym? Z Fiasko? Z Fiasko, no. Czy na przykład wcześniej doświadczenie z Fiasko pomogło wam wejść w tą grę tak sprawniej? No, Bo mam wrażenie, że to jest gra dla zaawansowanych graczy, jeśli chodzi o RPG. To nie jest dla osób, które gdzieś tam dopiero zaczynają. Właśnie ten brak mistrza gry, który myślałem, że ułatwi, to jednak tu jest utrudnieniem. Więcej spoczywa odpowiedzialności jednak na graczach. Myślę, że Fiasko mogło pomóc, ale też ważne jest to, że dobrałem osoby, o których wiedziałem, że w miarę to pójdzie ta improwizacja. Bo właśnie najważniejsze w Fiasko, no i tutaj też jest to, żeby móc improwizować. Żeby wymyślać jakieś powiązania, żeby potem wymyślać, jak coś się z czymś łączy już po fakcie, albo tak wprowadzać rzeczy, które potem da się rozbudowywać. No i zagraliśmy zaraz potem w Fiasko. Tylko w nie najlepszy scenariusz. Taki, że były dość ograniczone możliwości, bo to się działo w bazie na Antarktydzie. Więc siedzieliśmy zamknięci w tej bazie. I to nie była wybitna partia w Fiasko, taka okej, przyzwoita i tyle. Niestety większość intryg to było po prostu tak, że się tam staraliśmy się podważyć pozycję szefowej tej stacji, bo mieliśmy coś na pięku. Tego rodzaju rzeczy. Więc nie było żadnych gangów, nie było jakichś... Ale to Alicja mi zapadła w pamięć jak mało co. Właśnie przez formę. Przez to pisanie i przez to, że mogłem sobie potem jeszcze przejrzeć ten nasz czat. I w sumie chyba nigdy tyle nie wracałem myślami do jakiejś rozgrywki. No, nie powiem, że to było lepsze od Fiaska. Fiasko generalnie na pewno lepsze. A dobra partia Fiasko będzie lepsza raczej zawsze od tego. Ale w sumie do nich mniej wracam myślami niż do tego, bo właśnie przez to, że no, to się powiedziało i już się rozpłynęło. A tutaj mamy dalej ten namacalny ślad w postaci tego czatu. No i ten mroczny klimat robi też swoje, nie? Tak, no to w Fiasku będzie klimat taki, jaki wprowadzimy. Gangsterski. Albo zależy od scenariusza, który wybierzemy. Też może być mroczno. Są też takie scenariusze? No tak, to wszystko jest. Są fantazje. Pytanie po prostu, które dobrze działają, nie? To jest inna kwestia. Natomiast w Fiasku jest też kwestia, w tym oryginalnym, bo w tym nowym jest to inaczej zrobione, ale w oryginalnym Fiasku musimy też sami wymyślić powiązania między postaciami i to kto kim jest i tak dalej. I od tego też dużo zależy. A w Alicji mamy podobnie jak w drugiej edycji Fiasko, że to jest narzucone, że tutaj będzie brat tego, brat tej, tutaj cała ta zakochany struktura i jest tak już dalej. stworzona. To też nas naprowadza na to, jak grać. A w Fiasku musimy sami wymyślić wszystko. Rozumiem. No, jest tam wybór, dużo możliwości, ale jak nie dopowiemy sobie czemu ten ma co ma łączyć tę osobę i tę, no to nic nam nie wyjdzie z partii. I właśnie jeden ze współgraczy
bo jemu się też fiasko bardzo spodobało i on też grał w to beze mnie, z jakimiś swoimi znajomymi. W I on Alice mówi- czy w Fiasko? Nie, w fiasko. Mhm. I on mówił, że właśnie poszedł do takich ludzi, co wiedział, że oni są dobrzy w improwizacji i tak dalej. Mhm. I odpalili fiasko i w ogóle nie siadło. Właśnie w ogóle ta improwizacja się nie kleiła. Mimo że wiedział o nich, że oni raczej są dobrzy w te klocki. No. Więc i podobnie w Alice, jak się nie trafi na osoby, które chcą improwizować, wymyślać i się wczuwać, to raczej się partia Nie uda. siądzie. I tak No. naprawdę nawet jakby tu były jakbyśmy wpływali na to, co się dzieje, to nic by nie zmieniło. No okej, no to pozostaje tylko przestrzec się w razie rozmowy, że kluczowe jest dobranie po prostu osób do składu, no. Tak, myślę, że podejrzewam, że są jakieś lepsze gry dla całkowitych świeżaków. Mhm. Choć nie wiem jakie, bo nie siedzę w tym za bardzo. Ale takie Tylko ty właśnie ty mówisz, że wolałbyś, żeby tutaj był jakiś mistrz gry, który by nam mówił, co się dzieje, jak coś robimy, ale... No żeby była, wiesz, moim zdaniem odpowiedź to by nic nie wniosło, bo... Ale byłaby jakaś odpowiedź na moje działania, nie? Ja nie musiałbym sam sobie na przykład rozmowy z barmanem układać, że powiedzmy wypytuję o Alice i ja sam sobie odpowiadam, nie? To mnie trochę właśnie tak, wiesz, zniechęcało. No bo źle na to patrzysz, Mhm. to musisz sprawę, tak. popatrzeć tak, że dzielisz się tym, czegoś dowiedziałeś i tyle, po prostu nie wyobraź sobie dialogu z barmanem, tylko mówisz Tak. Ej, właśnie wypytałem barmana i coś, po prostu wcześniej wiesz, co chcesz powiedzieć, potem wymyślasz, w jaki sposób się tego dowiedziałeś Mhm. i w ten sposób tworzysz historię, którą przeżywamy w tej grze. No tak jak mówię, dla mnie właśnie historia była, to wczucie się było istotne, robiło robotę, dlatego mi w ogóle nie brakowało jakiejś informacji zwrotnej. Czy dobrze robimy, bo ja tego w ogóle tak nie traktowałem, tylko być może właśnie dlatego, że miałem podejrzenie, że to i tak jest z góry narzucone. Więc nawet się nie spodziewałem, nie oczekiwałem, że... Więc w sumie to co mówiłeś, że być może wtedy byłoby łatwiej. No dobra, no to podsumowaliśmy już Missing Alice, Zaginięcie Alice. Dziwny materiał, bo ciężko cokolwiek powiedzieć o tej grze, żeby nie nastawić negatywnie odbiorców, no ale jeśli ktoś będzie chciał się zagłębić tutaj, to myślę, że ma okazję posłuchać. No i czekamy też na wasze relacje, drodzy słuchacze, jak wam ten pomysł na taki rodzaj gry przypadł do gustu i na przykład czy macie w planach właśnie ponownie wejść do, jak mówi się nazywa miasteczko? Silent Falls właśnie, żeby odegrać dodatek właśnie. Czy podmiana kart, powiedzmy, postaci, wydarzeń będzie na tyle ciekawa, żeby A dobra, to co wejść jest jeszcze dodatku? raz. No coś wiesz. No to, wiesz co, z tego co pamiętam, to Queens mówił, że właśnie nowe chyba postacie, ale nie chcę strzelać, nowe wydarzenia i tyle, ale to się wciąż nazywa chyba Missing Alice. Mhm. Okej. No, pewnie po jakiejś dłuższej przerwie, na przykład za 2 lata, myślę, że będzie ona zagrać. Dobra, no, to co, kończymy, tak? Mhm. Dzięki serdecznie za poświęcony czas, dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali. No i zapraszamy do kolejnych naszych odcinków. A dzisiaj o Missing Alice mówili Irek I gratuluję. Cześć.